Dzień dobry moi drodzy. Nie wyspałem się dzisiaj okrutnie, więc nie będzie to dla mnie jakiś specjalny dobry dzień. Pomimo, że pogoda jest przepiękna na zewnątrz, jednak nie dajcie się zmylić, ponieważ jestem 100 km od Mińska, w którym jest 4 stopnie obecnie, więc trochę rzeźko można by powiedzieć. Postaram się dzisiaj Wam pokazać trochę inną Białoruś niż sobie wyobrażacie, czyli bardziej turystyczną stronę Białorusi, taką ikonicznie turystyczną, UNESCO turystyczną, więc wręcz. I mam nadzieję, że będzie miło, ładnie i przyjemnie. A te wszystkie aktywności będę przy okazji robił, kierując się powoli do Mińska, ze względu na to, że dzisiaj w Mińsku odbieram hotel i Mińsk będzie już moją bazą wypadową prawdopodobnie do końca. Nie miało tak być, ale chyba będę musiał zmienić plan. A to się dowiecie, o co chodzi. Myślę, że na sam koniec mojego pobytu tutaj. Jest kwestia po prostu powrotu przez granicę. A na ten moment zbieram odwłok. No i cyk, moi drodzy, na dzień dobry. Mam nadzieję, tylko wejdę za ogrodzenie, że takiej Białorusi faktycznie żeście się nie spodziewali. Ja muszę przyznać, że też nie do końca się spodziewałem, ponieważ jestem przy Zamku Mirskim, ewentualnie zamku w Mirze, który wygląda naprawdę mega, ale to mega fajnie. Nie wiem, którędy wejść tam na ten most jeszcze, ale zaraz będę szukał. Na mostek da się tam wejść po schodkach chyba. O, albo tu po schodkach i naokoło, ale najpierw chcę go zobaczyć z bliska. Zamek właściwie przebudowany do takiego zamko-pałacu. Kiedyś w posiadaniu Radziwiłłów, którzy w sumie byli chyba bardziej rodziną litewską niż polską, chociaż nie jestem na 100% tego pewny. Potem chyba sprzedany rodowi Światopełk Mirskich. Oczywiście wielokrotnie przez wojny burzony, wielokrotnie odbudowywany, przebudowywany, remontowany. Do zamku można wejść, do środka. Jest zorganizowane muzeum, ale jest na ten moment zamknięte z tego co widzę. Prawdopodobnie jest ono otwarte po prostu od późniejszej godziny, ale oprócz tego po całym terenie tego zamku razem z... No kiedyś tu był park pałacowy, nie wiem czy dalej jest, zaraz sobie zobaczymy. Można sobie za darmo pochodzić. O, hotel jest też w zamku. No to już tak bardzo turystycznie, bo tam jest muzeum, obok jest restauracja i tu hotel nawet. Ciekawe ile kosztuje. Czytałem też historię, że bolszewicy jak wkroczyli na te tereny, kiedy to były tereny polskie, zamordowali tu kilku Polaków. Jednego z nich wrzucili do studni. Ciekawe, czy to właśnie o tą studnię chodzi. Chodźmy na drugą stronę.
to może być przynajmniej część parku pałacowego. Chociaż z drugiej strony jest jeziorko, więc myślę, że z drugiej strony prędzej. Tak to wygląda z tej strony. Obejdę jeszcze tam. Potem tam jest chyba jakiś też punkcik widokowy. Generalnie bardzo ładnie. Tam może być też jakaś część parku pałacowego, bo są takie ozdobne drogowskazy, jakieś kwietniczki, więc może być jeszcze, że tam, tylko strasznie tam burczą, kosząc trawę, więc może odpuszczę. Ale widoczek jest tu naprawdę miły. A co do milicji, jeszcze krótki komentarz do tego, co mówiłem chyba w którymś z poprzednich odcinków, że na stronie rządowej jest napisane, że milicja poluje i na każdym kroku można się załapać na kontrolę i że szczególnie kontrolują Polaków przy okazji. Jechałem wczoraj, myślę, że z 10 km przed milicją i oprócz tego, że nie zostałem zatrzymany, to jechałem tak, powiedzmy, kurczę, to chcę iść tak, żeby słońce nie raziło. Jechałem tak mniej więcej z 10 km 15 nawet na godzinę więcej niż można, co zauważyłem dopiero po kilku kilometrach i nic się złego nie stało, więc może nie jest jednak aż tak źle. Tymczasem jedźmy szukać następnego punktu. Następny też z tego, co widziałem, czytałem, powinien być bardzo ładny. I tak jak zresztą Mir, drugi też jest na banknotach. Więc to już samo przez się mówi, że jest dla nich bardzo ważny i jest jednym z pewnie lepszych zabytków na Białorusi. Póki co, tak jak już mówiłem, mi się bardzo podoba. Dojechałem, ale jeszcze Wam nie pokażę gdzie, ze względu na to, że kasa jest od 10 czynna, a jest za 15 i nie ma przeproś, zamknięte to zamknięte, ale będziemy szli tam. Ale to za chwilę. Jezusku, jeszcze nie słyszałem tak bełkoczącej kobiety. Nie byłem w stanie zrozumieć ani pół słowa, ale udało się zapłacić 6 rubli. Zaparkowałem i doszukać drugiej kasy do zamku. A jest to zamek w Nieświeżu. Ten, który Wam bodajże w pierwszym filmiku pokazywałem na banknocie. Też oczywiście wielokrotnie przebudowywany. Częściowo nawet wyburzony. I też była to posiadłość Radziwiłłów swego czasu. Potem oczywiście wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. Nawet podobno wielkim fanem tego miejsca był Piłsudski, który jakieś spotkania tutaj organizował. A w obecnej formie, tak jak to wygląda, zostało oddane do zwiedzania w 2012 roku i podobno pierwszym gościem zwiedzającym razem z przedstawicielami jeszcze żyjącymi rodu Radziwiłłów był oczywiście Aleksander Łukaszenka. Na kasu. Здравствуйте. Нужно билет купить? Где-нибудь? В сторону машины, за машиной дверь открыта. Окей, спасибо.
któraś z części, tylko nie wiem która, została całkowicie wyburzona i całkowicie odbudowana na nowo. Jest, myślę, szansa, że to na samym końcu, bo jest po prostu najbardziej takie zjawiskowe i okazałe. Nie wiem, czy to dobre stwierdzenie. Ale wygląda faktycznie super. Nie chciałem tam oczywiście kłapać dziobem niepotrzebnie, bo to jednak muzeum, ludzie chodzą, zwiedzają, niespecjalnie chcą słuchać mojego gadania, chociaż z niewieloma ludźmi się mijałem, ale mogę skomentować teraz na koniec, a czy właściwie to przy wyjściu, nie na koniec, bo jeszcze chciałbym parczek zobaczyć, że miejsce jest no spektakularne dość. Tam za tym samochodem się wchodzi do kasy i idzie się chyba w tę stronę, no i przechodzi się po kilku piętrach, przez kilka tych budyneczków, można powiedzieć, czy sekcji, czy jakkolwiek inaczej to nazwać. No i ja akurat wyszedłem tutaj. Nie wiem, czy to jest... Wydaje mi się, że to wszystko. Głupio by było zobaczyć nie wszystko. Jest tu chyba też restauracja, na pewno hotel chyba też, ale nie jestem pewien. Ale idę na zewnątrz bardziej, bo jest prawdopodobnie piękny widok z zewnątrz na ten, właściwie to już nie wiem, czy lepiej powiedzieć zamek, czy pałac. Ciężko powiedzieć, czym to teraz jest. W każdym razie z zewnątrz będzie też zjawiskowo. Jak widzieliście też przy okazji na dziedzińcu, pomimo że od 2012 roku jest udostępniany do zwiedzania, to mimo wszystko cały czas trwają jakieś prace renowacyjno-doróbkowe, można by powiedzieć. Ten mur jeszcze przed chwilą jakiś pan sobie szlifował, czy cokolwiek czyścił, nie wiem, coś robił w każdym razie.
widać, że część jest po prostu nowa. A tu przede mną jakiś, nie wiem co, ale może mnie nie zamkną za to, że sfilmuję, może próba jakaś, bo jest pomnik wojskowy. Z tej właśnie strony chcę obejść, ale trafiłem na, no tak, wieczny ogień. Można. Ewidentnie coś tu jutro będzie się działo pod tym pomnikiem. Chłopaki trenują mocno. Miło tu jest. Jest to zdecydowanie o 180 stopni inny obraz Białorusi, no może pomijając wojskowych pod pomnikiem sowieckim, ale tak to zdecydowanie inny obraz Białorusi niż kiedykolwiek sobie wyobrażałem. Relaks na takiej ławeczce? Chyba spoko. I taki to właśnie nieśwież. Powiedziałbym Wam, przyjeżdżajcie i zwiedzajcie, ale jeszcze nie wiem, czy za powrotem nie okaże się na przykład, że będę stał 40 godzin na granicy, więc jeszcze póki co nie będę reklamował. Ale nie brzydko na pewno. Nie wolno się kąpać, nie wolno pić alkoholu, a tam jest całkiem fajna plaża jeszcze przy okazji. Albo przynajmniej coś, co wygląda, bo imituje plażę. Taka to miejscówka, prawie jak na Mazurach. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Dzisiaj głód zwiedzania rzeczy turystycznych. Nie będzie żadnych sowieckich, dziwnych bunkrów, tylko rzeczy turystyczne. I jeszcze jedną rzecz na koniec chciałbym zobaczyć i Wam przy okazji pokazać. Co prawda nie wiem, czy mnie wpuszczą do środka, bo może być zamknięte, ale jest to cerkiew Wszystkich Świętych. Trochę zza ogrodzenia może nie wygląda tak jak powinna, ale zaraz wejdziemy od frontu i sami zobaczycie, że no wygląda nieźle. Nie ma co mówić, ale nieźle. A swoją drogą to w takim razie powinniście się spodziewać, że dotarłem do Mińska. Więc jeżeli nie byliście nigdy w Mińsku, a ktoś z Was zapyta, czy byliście w Mińsku, to możecie śmiało powiedzieć: ja nie, ale znam kogoś, kto był. Byłeś w Stanach? Nie. No właśnie, a ja znam kogoś, kto był. Ludzie tam są w środku, ale nie wiem, jak tam weszli. Brama jest zamknięta, chyba że gdzieś tam od drugiej strony może jest jakieś wejście od parkingu. A, jest być możliwość, że może tędy. Ja się trochę wykolegowałem, bo mogłem wjechać tutaj.
Właśnie tu, a pojechałem gdzieś naokoło w cholerę. No jasne. O, pani otwiera drzwi. Da się wejść. No to zobaczymy też przy okazji, jak jest w środku. Jestem bardzo ciekaw. A widziałem tylko zdjęcia z zewnątrz tego budynku. Nie widziałem, jak jest w środku, więc jestem ciekaw podwójnie. Вера в Боге просиявших, святых князей предков наших. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Вера бедных и богатых, всех людей простых и знатных. Наша вера православна, вера наша благодатна. Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Родила святых народу, и даешь святую воду, соль земли и миру мера, лучше нету этой веры, веры вечной, веры славной, нашей веры православной. No i jak, moi drodzy, ładnie? Pewnie, że ładnie. Zawijam się już. Muszę się jeszcze przygotować do dnia jutrzejszego. Myślę, że troszkę takiej bardziej turystyki, bym powiedział, faktycznie turystycznej, nie zaszkodzi nikomu. Mam nadzieję, że Wam się podobały bardzo, moim zdaniem, ładne zabytki Białorusi. Oczywiście to tylko kilka, można by jeszcze jeździć i pokazywać, ale no ja jak zwykle nie mam na tyle dużo czasu i nie mam na tyle dużo urlopu i nie mam na tyle dużo niczego właściwie. Natomiast na ten moment czuję się tu całkiem normalnie, więc niewykluczone, że jeszcze kiedyś wrócę. Tymczasem do następnego razu. Trzymajcie się i do zobaczenia.